Cześć, witam Was w 161 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj będzie taki nietypowy montaż, można powiedzieć. Chodzi o zawieszenie telewizora na ścianie. I tutaj powiem Wam, jak długo zajmuję się takimi usługami. Przyznam Wam się, że pierwszy raz zdarzyło mi się wieszać telewizor na tak cienkiej ścianie, a dokładnie chodzi o ściankę działową w bloku z wielkiej płyty, na ściance, która ma grubości 5 cm, czyli kołki musiałem max 4 cm, żeby się nie przebić na drugą stronę. I ten uchwyt zamontować, no pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Klientowi mówiłem, że no na takiej ścianie nie powinno się montować, że nie bardzo chcę za to ponosić odpowiedzialność, że nie bardzo chcę się w ogóle za to zabrać. No, klient się uparł, powiedział, że na jego odpowiedzialność. No i takie tam, no powiem Wam, że niechętnie do takich rzeczy podchodzę, bo to jest taka, można by rzec, trochę no ślizga sprawa, taka no trochę, nie wiem czy to będzie trafne określenie, prowizorka. Na takich ścianach się telewizorów nie montuje. No ale ten plus był, że to był lity beton i miałem tam takie kołki, które no, według mojego założenia wytrzymają to wszystko. Tych kołków dałem w sumie, tak się daje 4 kołki, zazwyczaj tam dałem 10, no bo to małe kołeczki, krótkie i no, żeby to jakieś tam było trzymanie tego. Potem po wszystkim, jak ten wieszak założyłem, to jeszcze sprawdzałem obciążenie swoim ciałem, czyli próbowałem się podciągnąć na tym wieszaku i o dziwo utrzymało, także no telewizor wisi, nie spadł, no to się trzyma dość mocno. Powiem Wam, że w sumie jestem sam trochę zaskoczony tym, no, że to tak wyszło, bo byłem bardzo sceptyczny i niechętny do montażu na tej ścianie jakiegokolwiek telewizora. Półeczkę jakąś tam ewentualnie można, ale no nie telewizor. No ale klient się uparł, prosił, zaklinał, zachęcał. No to zrobiłem. No i cała trudność polegała na tym, żeby się przez tą ścianę nie przebić na zewnątrz, no bo tak powiedziałem, ścianka działowa 5 cm, taka betonowa ścianka, strasznie cienka, także tam trzeba było uważać. Sobie zaznaczyłem mniej więcej na wiertle głębokość wiercenia, żeby nie przesadzić. Oczywiście tam jeszcze jakieś kable, pręty szły. Także tam jeszcze detektorem posprawdzałem. Zresztą to wszystko zobaczycie w dzisiejszym materiale, na który Was serdecznie zapraszam. No i cóż, nie będę przynudzał. Życzę miłego oglądania i zapraszam jak zawsze za tydzień. Także do zobaczenia. Cześć. No hej, moi drodzy, kurde, unikam generalnie unikam starówek jak mogę, ale niestety tutaj musiałem sobie popracować i uciekam stąd, bo jest jarmark i ludzi tyle, że to jest przerażające. Także jeszcze te kurde dziwadła jeżdżą. O, i powiem Wam,
Powiem wam, że to jest tragedia tutaj, kuźba, jeszcze z tymi wózkami jeżdżą. Normalnie aż mnie nosi, ale do rzeczy. No jedź, kurwa. No, jedziemy, gdzie jedziemy, to najważniejsze, bo w końcu praca. Jedziemy, moi drodzy, wieszać telewizor na ścianę. Nie wiem, nie kojarzę. Za 200 metrów skręć w lewo w Łagiewniki. Nie kojarzę, czy to nagrywałem, czy nie. Mam nadzieję, że się uda nagrać. Myślę, że fajna robótka będzie. Zawieszenie telewizora na ścianie, także może ktoś podpatrzy, komuś się przyda. Skręć w lewo w Podwale Staromiejskie. Następnie skręć w lewo w Olejarna. Także nie wiem jak duży telewizor, jaka ściana, ale no, miejmy nadzieję, że pójdzie gładko, bo dzisiaj jakoś nie mam specjalnie ochoty na jakieś większe niespodzianki. No, a tam tylko gość prosił, żeby wziąć do sprawdzania, bo nie jest pewien, czy są jakieś przewody w ścianach. No i no, także tutaj ten detektor mam, kiedyś wam pokazywałem. No teraz, znaczy ja już go używałem, ale nie nagrywałem, także no teraz w praktyce będzie jak ten detektor w akcji. Tylko mam nadzieję, że się uda nagrać wszystko i wam pokazać. Także no co, jedziemy i do zobaczenia na miejscu. No i tutaj zaczynamy pracę. Powiem wam, że tutaj klient już sobie pozaznaczał, gdzie co chce mieć, powymierzał. Tylko mi tu pozostaje właśnie sprawdzić, czy nie ma w punktach, gdzie będę wiercił, prętów zbrojeniowych, no i co najważniejsze, przewodów elektrycznych, no bo jak wiecie, w tych blokach z wielkiej płyty, no przewody potrafiły iść po skosie w ścianie. Także tutaj najpierw sprawdzam sobie, czy nie ma zbrojenia tutaj w tych punktach, gdzie będę wiercił. Później jeszcze sprawdzę oczywiście też przewody elektryczne. Tutaj na wyświetlaczu mi pokazuje, jak widzicie, na boki. Także no, te luki jak są, to można spokojnie wiercić. Chyba że się właśnie wszystko zbiega, tak jak tu widzicie, do środeczka, to ten punkt jest, no już się nie nadaje do wiercenia. Także tutaj jeśli się dużo wierci, to powiem wam, że ten przyrząd jest no niezastąpiony. I nie ukrywam, że jest też dokładny. Także no wart swych pieniędzy. Także tutaj sobie dokładnie sprawdziłem, bo no, żeby niepotrzebnych dziur nie robić. Ale jest ok. Teraz jeszcze sprawdzę właśnie, czy nie ma tutaj przewodów elektrycznych. Się ładnie na zielono wszystko świeci, czyli spokojnie można wiercić. Teraz sobie tu na wiertle zaznaczam głębokość wiercenia, bo jak mówiłem, ścianka działowa ma 5 cm. Także no, do najgrubszych nie należy, kołek koło 4, tam sobie z lekkim zapasem. No i ta moja nieodzowna ssawka do zbierania urobku. No też powiem wam, że jest świetna sprawa. Nie kurzy, nie pyli, wszystko ładnie zbiera, jeszcze odkurzacz też dość dobrze, że tak powiem, ciągnie ssa. Także nawet jak się odsunie tą ssawkę, to spokojnie też zbiera.
Tutaj kołeczki właśnie ważne jest, żeby no, ciasno wchodziły i powiem wam tak, no tutaj jest ten lity beton, jak to w tym te socjalistycznych blokach. I jak się ma dobre wiertło, zrobi się równiutki otworek i te kołki tak naprawdę ciasno wejdą, to zdaje to egzamin. Co innego jakby była cegła, dużo tynku, czy nawet podejrzewam gazobeton, to już tej pewności by nie było. Ale że tu lity beton jest, także te kołeczki wtedy jeszcze przy skręceniem tego wszystkiego byłem dobrej myśli, że powinny utrzymać. No i tak jak widzicie, tutaj zrobiłem 10 otworów, czyli 6 na górze, 4 na dole, żeby to no, trzymało. To z tego względu tyle aż dałem, że kołeczki, szósteczki, no małe jak na zawieszany telewizor i króciutkie, no ale tutaj powiem wam, że no, zbyt dużego pola manewru nie miałem. Musiałem to jakoś tak zrobić, żeby na tej ścianie ten telewizor wisiał i żeby to stabilnie i pewnie wisiało. Także tutaj powiem wam, no, wyzwanie dostałem naprawdę solidne. Jak widzicie, te kołki naprawdę tutaj ciężko wchodziły, także to już jest duży plus. No a tyle dawałem dlatego, żeby no, było więcej punktów, które trzyma ten wieszak na telewizor, bo normalnie się z 4 śruby daje, jest normalna ściana, z 4 śruby większe, dziesiątki się daje i telewizor spokojnie utrzyma. No tutaj ze względu na to, że to na kołeczkach, szósteczkach, na krótkich śrubach, dlatego dałem tego więcej, tak żeby ten ciężar no, rozłożyć na więcej śrub, na więcej elementów, no bo bym się w życiu nie odważył, powiedzmy, na 4 śruby to za dużo powiedziane, na 4 śrubki, szóstki telewizor wieszać. Także tutaj to, jak dokręcałem, naprawdę z oporem dużym szło, dociągało solidnie do ściany. Zresztą zrobiłem też test obciążeniowy, zaraz zobaczycie jaki. No i jak ten test przeszło, no to nie miało prawa, żeby telewizor spadł. Najlepszy test obciążeniowy w tych warunkach tutaj, jaki tylko był możliwy. No a dokładnie, moi drodzy, co do testu, to po prostu jako odważnika użyłem samego siebie. Ważę gdzieś koło 94-95 kg i no, telewizor tyle z pewnością nie waży i wziąłem się, jak widzicie, podciągałem na tym, także no jak mój ciężar, moje podciąganie, ten wieszak utrzymał, kołki nie wyszły, nie poluzowało się, także no, nie ma prawa, żeby telewizor z tego spadł. No i tutaj jeszcze klient mnie poprosił, żeby zrobić mu otwory jeszcze na 2 półki. No tutaj też oczywiście posprawdzałem wszystko. Czyli czy nie ma prętów, to jak widzicie się zbiega, musiałem troszeczkę tutaj pomanewrować, żeby no tak w przypadku tego wieszaka no, nie natrafić na pręt czy przewód elektryczny. No i tutaj na górną półkę to jest właśnie nad telewizorem, dlatego tego telewizora jeszcze w tej chwili nie wieszałem, bo tutaj jeszcze
wiercę. Co prawda, jak widzicie, tutaj od razu odkurzacz zbiera urobek, no ale po co nad telewizorem wiercić, jak można jeszcze przed założeniem telewizora to zrobić. I tutaj Wam powiem, nawet jak się odsunie tą ssawkę, to jak zobaczycie, no to i tak ten urobek cały zabierało. Także no fajna sprawa, powiem Wam, no dobry zakup zrobiłem. Przede wszystkim no nie brudzę tam u klienta tym pyłem, tym kurzem. I tutaj też te same kołeczki, co w przypadku tego wieszaka pod telewizor, no już są sprawdzone. No i tutaj jedną półkę widzicie z prawej strony, jej jeszcze nie wieszałem i nie będę wieszał, tam chodziło tylko zrobić otwory, ale tą małą półeczkę tu klientowi od razu przykręcę, bo ta już była, że tak powiem, gotowa do powieszenia. Tamtą sobie klient powiedział, że sam powiesi, tylko ją do końca skręci. A tą to już jak robiłem, to już od razu też przykręciłem. A tutaj to tylko haczyki powkręcam w te kołki, tak żebym miał na gotowo, żeby tylko ją powiesić. No jeden, drugi kołeczek i w sumie z takich wierceń, montażów to wszystko jeszcze potem pozostanie właśnie zawiesić ten telewizor. Tutaj zażartowałem, klientowi powiedziałem, że gwarancję daję do wyjścia za drzwi, to oczywiście żart był, no ale nie uwierzył, się śmiał. Nie wiem, często powtarzam ten żart, że gwarancję daję do wyjścia za drzwi, oczywiście tak nie jest, no ale podoba mi się ten żart, tu go sobie używam. No i teraz właśnie ten telewizor, jak widzicie, no niby płaski, ale z tych starszych taki ciężkawy, ale spokojnie wisi, nie spadł, także jest ok. I to tyle na dzisiaj. Powiem Wam tak, moi drodzy, no takiego montażu telewizora, jak długo pracuję, ile lat, nie trafiło mi się na takiej ścianie, takimi kołkami montować telewizora. No, nie byłem chętny, przyznam się, no za cholerę nie byłem chętny do montażu tego telewizora, a dlaczego? Ściana, jak to w starych blokach z wielkiej płyty, taka grodziowa, no bo to nie mogę, bo to na pewno nie była nośna, o grubości 5 cm, no 5 cm ścianki, czyli kołek musiałem koło 4 cm dać, żeby się nie przebić na wylot. Tam miał już zaznaczone, gdzie, w którym miejscu. Ja tylko sprawdziłem właśnie pod względem prętów i przewodów elektrycznych. No i, ale wracając do tej ściany i tego telewizora, no jestem w szoku, pod wrażeniem, nie wiem jak to nazwać. W sumie powiesiłem go na takie kołeczki i znalazłem, no jak widzieliście, no szóstki, no nie są to kołki do montażu telewizora, tylko tyle, że tam był no taki lity beton, tyle dobrze i no 10 kołków tam założyłem. 10 kołków tam założyłem, ten wieszak no trzyma się, powiem Wam, o dziwo się trzyma, bo
wieszak założyłem i się na nim podnosiłem. No ja ważę obecnie 95 kg i no ten wieszak mnie utrzymał, także no jak mnie utrzymał, to i telewizor utrzyma. Ale powiem wam, że no kurczę, nie spodziewałem się takiej ściany i takiego montażu, no bo telewizory się raczej montuje na telewizory się montuje na jakichś takich grubszych ścianach, grubsze kołki, co najmniej dziesiątki i na klucz, nie na śrubokręt, takie. No ale jakby nie patrzeć, trzyma. I tak wam mówiłem, no sprawdziłem przed telewizorem, bo lepiej, żebym ja spadł z tej ściany niż telewizor, także podnosiłem się na tym wieszaku, unosiłem się, no ten wieszak mnie utrzymał, także spoko, będzie wisiał. No potem tam te dwie półeczki to już tam była bajka. Także no robota w sumie szybka, chociaż nietypowa, ale zrobione. No pan jest zadowolony, co najważniejsze. Ja zdziwiony, a rzadko co mnie zaskakuje. Nie wiem, może ktoś z was już sobie montował telewizor na takiej na ścianie o grubości 5 cm wielkiej płyty, bo ja powiem wam pierwszy raz, ile mam, z 18 lat działalność, tych telewizorów się już nawieszałem od groma i ciut, ale kurczę, na tej działowej ściance 5 cm na kołeczkach, szósteczkach pierwszy raz. No ale trzyma, to jest najważniejsze. No nie wiem, piszcie jak wy to widzicie. Z mojej strony to tyle, jadę dalej, dzięki i do zobaczenia przy następnych materiałach. Cześć.